Witam serdecznie. Omówimy dzisiaj tematykę kontroli czasu w sterowaniu wydarzeniami. Pokażę, w jaki najprostszy sposób posługiwać się czasem. Tutaj rzeczywiście byśmy posłużyli się takim najprostszym przykładem. Pewien obiekt będzie przemieszczany i tu będziemy sterowali czasem zajścia tego konkretnego wydarzenia. Natomiast tematyka oczywiście będzie rozszerzana. Będziemy również omawiali, tutaj zaprezentuję szczegółowe użycie tych komponentów, tych węzłów właściwie, bo będziemy bazowali na technologii Blueprint, jakie wykorzystamy w celu rozwinięcia tematu. I tak, żeby było wszystko jasne, co chcemy uzyskać, zaraz umieszczę obiekt, tak żeby się odróżniał. Tu mamy różne skały, jakiś ładniejszy taki moment skały, może coś z oferty Megascan byśmy wzięli i w zależności od tego, jaki przycisk nacisnę, wywołam ruch tej skały. Natomiast będę właśnie, korzystając z poszczególnych opcji, możliwości oferowanych tutaj przez nasz Unreal Engine wersji 5, sterował czasem tego wydarzenia. No i tak od początku. W takim razie może byśmy umieścili obiekt, który będzie podlegał właśnie przemieszczaniu się. Też bym prosił, żeby każdy rzucił okiem, naprawdę niesamowita oferta. Były to kiedyś rzeczy bardzo drogie, a tutaj możemy wykorzystać je w istniejących również komercyjnych projektach. Jest ten zestaw gotowych artefaktów, tekstur oferowany przez Megascan. Super sprawa, tam oprócz tego, że widzimy, tu rozdzielczość 4K, no standardowa 2K, ale również pewne elementy w zależności jeszcze od komponentów też w rozdzielczości aż 8K, co myślę, że jest naprawdę rzadko spotykane. Użyjmy gotowego asetu. Myślę, że ta skała będzie odpowiednia. Umieśćmy gdzieś tutaj tą skałę. O, tak, niech się delikatnie unosi nad ziemią. I skoro ten obiekt ma się przemieszczać, a my chcemy sterować czasem przemieszczenia tego obiektu, dobrze byłoby jeszcze zdecydować, dokąd ma nastąpić to przemieszczenie się. Tu może od razu byśmy sobie taki element dodali, to jest target point. Tak na szybko. Mamy target point i załóżmy, żebyśmy chcieli w to miejsce, żeby ta skała przemieściła się. Tu jest jeszcze jedna rzecz, taka rzecz charakterystyczna. Oczywiście, jeżeli ten obiekt ma podlegać przemieszczeniu, musimy to wcześniej zdefiniować. Tu jest taka opcja Properties, tylko taka jedna uwaga, bo u Państwa ten panel trochę inaczej może wyglądać. Pomijając to, że ja tutaj wykorzystuję projekt, też w jaki obecnie jestem zaangażowany, ta sceneria oczywiście nie jest standardowa, to chociażby ten panel z detalami, przypominam tylko, tutaj jest Windows, Outliner, to jest ten obszar, gdzie te poszczególne startowe obiekty są zdefiniowane. Jeszcze mamy ten panel Details, po ustawieniu fokusu na danym obiekcie jego własności widoczne są po prawej stronie. I tutaj oczywiście kwestia mobilności ustawienia musimy zaznaczyć, ten obiekt ma się przemieszczać, czyli klikamy na Moveable. Dobrze, i teraz po kolei, tak najprostszy sposób, tylko przypominam, że cały czas mam tutaj ustawiony fokus na tym obiekcie. Będzie to potrzebne w momencie, kiedy będę chciał ustawić na niego referencję. Wchodzimy teraz do blueprintu danego levelu. Blueprint utworzony i od razu mogę ustawić referencję, ponieważ będę coś chciał robić z tym obiektem. Create reference to a rock. Tak, mamy referencję, to nam się też różnie przyda. I po kolei teraz co będzie nam potrzebne. Przede wszystkim w momencie, kiedy nacisnę przycisk pierwszy, tutaj jedynka na klawiaturze, jak wpiszę jedynka, tak od razu jest odpowiedź, Keyboard Events. Kiedy nacisnę tą jedynkę, będę chciał, żeby obiekt się przemieścił. I teraz uwaga, pierwszy sposób właśnie, jaki byśmy sterowali czasem. Posłużymy się tutaj metodą, która jest wbudowana właśnie w metodę Move Component To, gdyż będę chciał ten obiekt wprawić ruch, natomiast ten Move Component To ma niejako ten komponent sterowania czasem wbudowany. To jest o tyle charakterystyczne, że jeżeli mamy wbudowany komponent czasu, to będziemy mogli użyć tej metody bezpośrednio funkcji, a posłużymy się również timerem, który niejako potrzebuje delegata na funkcję. My tutaj nie będziemy mogli użyć bezpośrednio tej funkcji move komponentu właśnie ze względu na to, że sama w sobie już ma wbudowany komponent sterowania czasem.
Move Component tu. I teraz proponuję tak, bo tutaj będę poszczególne przyciski oprogramowywał, właśnie demonstrując, w jaki sposób sterować czasem przemieszczania się obiektów. Ten overtime, załóżmy, że niech to będzie po 1 sekundzie nastąpi przemieszczenie, a może po 2, tak żebyśmy widzieli, co rzeczywiście się działa. Będę chciał przemieszczać tą skałę, to oczywiście do celu, to oczywiście to jest ten komponent. Muszę wykorzystać obiekt pośredniczący get root component. W tym momencie już będę mógł ustawić tą skałę jako komponent, który właśnie będzie podlegał procesowi przemieszczania się. Skoro wiemy o tym, że komponent ma się przemieszczać w czasie 2 sekund, tu jeszcze dobrze byłoby cel ustalić. Jest target relative location, może zapiszmy ten blueprint. Tym razem ustawię fokus na naszym target poincie. Też musimy się posłużyć referencją, żeby go wskazać. Jest create reference to target point. Proszę bardzo. I żeby ustawić go jako docelową tę relację dla funkcji move komponentu get actor location. Skompilujmy, zapiszmy. No i mam nadzieję, że będzie działać. Zaraz się zresztą przekonamy. Żeby było lepiej widać, maksymalizujmy F11. Uruchommy grę. Poczekajmy aż na akomodację naszego oka. Te wszystkie opcje są włączone. Korzystamy w pełni z Unreal'a wersji 5, więc faktycznie te efekty są niesamowite. Naciskam teraz klawisz 1 na klawiaturze. I nastąpiło przemieszczenie się obiektu. Mam nadzieję, że jest dobrze to widoczne. Proszę Państwa, to była jedna możliwość. Teraz poznamy kolejne możliwości, czy też efekty, które będą umożliwiały nam właśnie sterowaniem czasem przemieszczenia się tego zdarzenia, które właśnie tutaj oprogramowuję. Wróćmy w takim razie do naszego blueprintu. To była jedna możliwość. Druga, taka najbardziej, może zacznijmy od tych najprostszych rozwiązań. Wprowadzimy pewne opóźnienie niezależne od tej definicji funkcji move komponentu. Posłużmy się, tu może od razu to będzie przy 2, tak żebyśmy mieli rozróżnienie. Teraz jak nacisnę 2 na klawiaturze, to zdarzenie będzie uruchomione. Posłużmy się po prostu pewnym opóźnieniem. Opóźnienie to jest delay, ale też bardzo często wykorzystywany element właśnie do sterowania czasem. I do tych 2 sekund dodajmy jeszcze kolejne 3 sekundy, żeby to było rozróżnialne. Ale dokładnie wykonajmy tą samą operację zdefiniowaną pierwotnie. Skompilujmy, zapiszmy. Czyli teraz tak, w momencie kiedy nacisnę przycisk 2 na klawiaturze, 3 sekundy oczekiwania, a następnie nastąpi uruchomienie przemieszczenia się komponentu, które będzie trwało, bo te 2 sekundy to oczywiście czas przemieszczania się tego komponentu, to będzie trwało, to jest ten overtime, 2 sekundy, czyli po w sumie razem 5 sekundach nasz obiekt dotrze do celu. Jeszcze raz zapisałem, bo to była gwiazdka, czyli całość była niezapisana. Zobaczmy teraz, jak to będzie działać. Naciskam 2 na klawiaturze. 3 sekundy minęły i po kolejnych 2 sekundach nasz obiekt dotarł do celu. I to były te dwie najbardziej pierwotne, żeby tak powiedzieć, nawet prymitywne rozwiązania. To oczywiście rozwiązań i możliwości o wiele więcej. Co możemy jeszcze zrobić? Taka podstawowa funkcja służąca do sterowania czasem to jest timeline i tutaj o tej funkcji, o metodzie, właściwie o całych obiektach z tym związanych będę jeszcze wiele mówił. Natomiast tak na szybko pokażę tylko, jak posłużyć się timeline.
tym węzłem. Uruchommy go po naciśnięciu klawisza 3 na klawiaturze. Tu jest od razu podświetlenie. W momencie, kiedy nacisnę trójkę. I teraz tak, ustawmy go podobnie jak ustawienie tutaj operacji delay, w tym, że od razu mówię, że bez opcji jest o wiele więcej, chociażby cała ta nakładka graficzna umożliwiająca sterowanie poszczególnymi opcjami, tym wszystkim się zajmiemy w późniejszym etapie. Na razie tylko zobaczmy, jak go skonfigurować, ten węzeł, żeby wykonywał podobną funkcjonalność, znaczy miał właściwie podobną funkcjonalność jak węzeł delay. Załóżmy tak, żeby to się odróżniało tutaj aż 7 sekund i po 7 sekundach, kiedy niejako czasookres wdrożenia dobiegnie do końca, to może też zmienimy lokalizację komponentu move komponentu. Przy ukończeniu wdarzenia zainicjalizujmy ruch tego obiektu. Czyli nacisnę 3 na klawiaturze, wykorzystamy komponent węzeł timeline. Tak jak mówię, bardzo ciekawa sprawa, będziemy o nim mówić, konfigurować tutaj. No szczególnie jeżeli byśmy chcieli chociażby taki efekt otwieranych drzwi. Drzwi włożone są w paru elementów, chcemy w sposób synchroniczny je przemieszczać, w sposób nieregularny, tu też możemy jakby tą regularnością sterować. Niesamowite efekty właśnie możemy wykorzystać dzięki temu węzłowi timeline. O tym będę później mówił. Na razie tylko proste użycie, tak żeby niejako przygotować taki wykaz tych podstawowych elementów właśnie służących do sterowania czasem, no w tym przypadku przemieszczania się obiektów. Zobaczmy teraz, jak to działa. Naciskam 3 na klawiaturze. Minęło 7 sekund. Zainicjalizowany został ruch obiektu. Super. I teraz ostatnia możliwość, pojęcie timera. Tutaj szczególnie w aplikacjach biznesowych bardzo często spotykany komponent. Mamy możliwość cyklicznego uruchomienia poszczególnych zdarzeń. I oczywiście również możemy taki timer wykorzystać właśnie w kontekście sterowania czasem przemieszczenia się obiektu. Wróćmy w takim razie do naszego blueprintu. Timera użyjemy po naciśnięciu 4 na klawiaturze. Tak, jest 4. I tutaj byłbym zainteresowany wykorzystaniem metody setTimer by function name, czyli potem nazwę tej funkcji. Natomiast co jest istotnego? Tutaj oczywiście ten czas uruchomienia możemy sobie ustawić, no załóżmy tak, żeby to się odróżniało. Niech to będzie aż 10 sekund, tak żebyśmy trochę dłużej poczekali. Natomiast musimy oczywiście stworzyć funkcję, która by nasze zadanie realizowała. Tą funkcję zaraz stworzymy, natomiast ja chciałbym tak znów utworzyć referencję tego obiektu, tym razem w innej zakładce. Stwórzmy sobie nową funkcję. Nazwijmy ją, że przemieszczanie timer. Niech będzie. No teraz co ta funkcja zrobi? Przede wszystkim chciałoby się użyć move komponentu, natomiast zgodnie z tym, o czym mówiłem, nie jest to możliwe, ponieważ ten węzeł zawiera w sobie już właśnie element sterowania czasu i funkcji tego użyć nie możemy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ustalili lokalizację obiektu, czyli de facto go przemieścili, ale bez tego komponentu sterowania czasem. Vector location. Proszę zobaczyć, był ten checkbox oznaczony context sensitive
W momencie, kiedy on był oznaczony, ja tej metody nie widziałem. Natomiast to jest często spotykana sytuacja, jeżeli nie mogą Państwo czegoś znaleźć, wyłączyć jak gdyby ten mechanik indeksujący, szukający i w tym momencie na całej bazie tych rozwiązań dokonać przeszukiwania i od razu widzimy set actor location. I prosta sprawa teraz. Podobnie działa tak komponent move komponentu, czyli byśmy się teraz posłużyli referencją. Ale z kolei, żeby referencję widzieć, ten context sensitive musi być włączony. Twórzmy referencję do naszej skały. I to już klasycznie właściwie bez zmian. Get root component. Wskazujemy, że to jest ten obiekt, który będzie podlegał. Sekundę tutaj faktycznie. Tak, zapomniałem faktycznie. Jeżeli chodzi o wykorzystanie w metodzie, możemy bezpośrednio przy set actor location, tu jest jednak pewna różnica w stosunku do move komponentu, nie musimy używać funkcji pośredniczącej, możemy bezpośrednio wskazać właśnie tą naszą skalę poprzez oczywiście referencję. Zobaczymy jeszcze, jak jest target pointem, ale powinno być równie prosto. Posługuję się referencją. Tutaj get actor location, już jestem pewny, że nie ma wyjścia, prościej się tego zrobić nie da. Mamy wszystko. W ramach tej funkcji przemieszczania timer ustawiam nową lokalizację obiektu. Wracamy. Przepraszam, rozpędziłem się. Wróćmy do naszego głównego event grafu. Function name, tak może od razu wpiszmy najszybciej przemieszczanie. Timer zgadza się po czasie 10 sekund. I zobaczymy, czy również korzystając w tym przypadku właśnie z timera, który poprzez delegację do funkcji wykona podobne zadania w kontekście właśnie sterowania czasem. Tu jeszcze musimy oczywiście połączyć z move komponentu, jak poprzednie opcje. I to byłby ostatni element, który dzisiaj chciałem zaprezentować. Każdy z tych komponentów jeszcze w późniejszych częściach naszego kursu, szkolenia czy też spotkań będzie omawiany, ale na razie zobaczmy, czy wszystko działa. Naciskamy 4 na klawiaturze. Wróćmy jeszcze. Państwo na pewno zwrócili uwagę, iż po naciśnięciu klawisza 4, pomimo tego, że tutaj mamy ustawioną wartość tego czasu oczekiwania przed uruchomieniem funkcji zdefiniowanej w delegacji na 10 sekund, wydarzenie nastąpiło natychmiast. I powiem tak, w tej wersji silnika, ale to nie tylko w tej wersji, bo jakby ta kwestia też występowała i tam jest poruszona na różnych forach dyskusyjnych odnośnie innych wersji. Jeżeli byśmy w ten sposób posługiwali się tą funkcją właśnie set timer by function name i na tym poziomie definiowali ten czas do uruchomienia funkcji zdefiniowane właśnie poprzez delegację, niestety, ale tak to działa, czyli właściwie ten parametr w tym zapisie będzie ignorowany, a o tym, dlaczego tak jest, do tematu jeszcze wrócimy, też pokażę niejako, jak ten problem rozwiązać, tutaj troszeczkę modyfikując uruchomienie tego zdarzenia z wykorzystaniem właśnie tej funkcji setTimer ma function name. Proszę Państwa, tak reasumując, 4 niejako możliwości. Jedna ta pierwotna, czyli wykorzystanie komponentu sterowania czasem wbudowanego funkcją move komponentu. Klasyczne sterowanie niejako opóźnieniem. Najważniejszy tutaj aspekt sterowania właśnie czasem poszczególnych wydarzeń, czyli timeline. Tutaj poświęcimy jedno lub nawet 2 spotkania na dogłębne poznanie jakby tematyki tego rodzaju węzła i posługiwanie się timerami
też tematyka będzie jeszcze rozwijana. Natomiast wydaje mi się, że niejako w takim telegraficznym skrócie już Państwo widzą, jakie są możliwości, temat będzie rozwijany. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na kolejnej części naszych spotkań poświęconych właśnie tematyce Unreal Engine wersji 5. Dziękuję.